ochrony wód. Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym webinarze. Nazywam się Michał Malinowski i w firmie EcoUnicon jestem opiekunem produktów takich jak na przykład systemy antyodorowe, o których dzisiaj będziemy mówić, ale również oczyszczalnie ścieków czy systemów dozowania koagulantów. Na dzisiejszym spotkaniu skupimy się przede wszystkim na neutralizatorach odorów aktywnych. W czasie spotkania omówimy, gdzie takie urządzenia można stosować. Przybliżymy problematykę występowania odorów w przypadku infrastruktury kanalizacyjnej. Powiemy na temat tego, jak te neutralizatory działają i jakie mają zalety w porównaniu z innymi produktami, jakie można znaleźć na rynku, dedykowanych też do dezodoryzacji. I porozmawiamy, w jaki sposób takie urządzenia są dobierane do danego zastosowania oraz w jaki sposób neutralizatory aktywne ENA są eksploatowane. A na koniec poświęcimy krótki panel na pytania i odpowiedzi od Państwa. Także zacznijmy od tego, jakie istnieją motywacje do stosowania neutralizatorów aktywnych. No to pierwszym takim najbardziej oczywistym jest dezodoryzacja, czyli de facto uchranianie mieszkańców i osób mieszkających w pobliżu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przed emisją odorów. Ale także warto wspomnieć, że jedną z takich motywacji może być chęć ochrony owej infrastruktury także przed korozją, ponieważ gazy wydobywające się właśnie ze ścieków także są wysoce korozyjne i mogą wpływać z czasem bardzo negatywnie na żeliwne i metalowe elementy samej infrastruktury, jak i nawet na sam beton. A ostatnim z takich elementów jest także samo bezpieczeństwo i higiena pracy, ponieważ odory nie tylko stanowią pewnego rodzaju nieudogodnienie dla pracowników, którzy zajmują się eksploatacją sieci kanalizacyjnych, ale także potrafią stanowić bezpośrednie zagrożenie ich zdrowia i życia. Także na jakiego typu obiektach możemy stosować neutralizatory aktywne? No to pierwszymi to są właśnie studnie rozprężne i pompownie ścieków. Tutaj jakby głównie dlaczego je stosujemy, to dlatego, że ścieki znajdujące się w warunkach beztlenowych, czyli czy to właśnie przetrzymywane, retencjonowane w korpusach pompowni, czy też na przykład transportowane długimi odcinkami sieci ciśnieniowej, podczas braku dostępności tlenu w nich zaczyna dochodzić do przetwarzania związków organicznych właśnie do na przykład siarkowodoru czy merkaptanów. Takimi miejscami, gdzie można stosować neutralizatory aktywne, też mogą być na przykład hale krat na oczyszczalniach ścieków, miejsca składowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków, ale mogą też być na przykład stosowane na kanałach i centralach wentylacyjnych, gdzie może dochodzić właśnie do emisji lotnych związków odorogennych. Teraz, co tak naprawdę definiujemy jako odory? I tutaj jako definicję odorów rozumiemy lotne związki chemiczne, czy to organiczne, czy to nieorganiczne, które będą już wyczuwalne przez nasze receptory węchowe jako nieprzyjemne już w dosyć niskich stężeniach. I jako takie przykłady związków odorogennych, które są związane właśnie z gospodarką wodno-kanalizacyjną, jakie wybrałem tutaj, jest siarkowodór oraz merkaptany. I siarkowodór jest tutaj, będzie naszym takim na całej tej naszej prezentacji takim gazem modelowym, na którym się będziemy skupiali, ponieważ jest on moim zdaniem najistotniejszy z punktu widzenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej, również ze względów dezodoryzacji, ponieważ jest to gaz, który wyczujemy tak naprawdę w najniższych stężeniach. I próg wyczuwalności siarkowodoru to już są tak naprawdę 10-tysięczne części miligrama na metr sześcienny. I tak jak popatrzymy tutaj, to co łączy na siarkowodór i merkaptany, to jest atom siarki występujący w tych cząsteczkach. Ponieważ siarka właśnie jest jednym z takich elementów, który odpowiada za
nieprzyjemny zapach wyczuwalny przez nasz nos. Kolejnym elementem, o którym rozmawialiśmy, jest ochrona infrastruktury przed korozją. Teraz bardzo często w przypadku studni, czy to na przykład przepompowni, czy rozprężek, stosujemy neutralizatory pasywne, tudzież filtry kominkowe, jak czasami są nazywane. One działają na bardzo podobnej zasadzie, ale tam nie dochodzi do wymuszenia przepływu powietrza, czyli tak naprawdę one zabezpieczają osoby, które znajdują się w pobliżu takich miejsc przed wpływem odorów, ale nie redukują tego stężenia siarkowodoru poniżej miejsca, gdzie są zainstalowane. I taki siarkowodór właśnie, wiadomo, będzie negatywnie wpływał na żeliwo i doprowadza do jego korozji, ale również w warunkach, w naprzemiennie występujących warunkach beztlenowych i tlenowych może powodować najpierw odkładania się siarki, a potem wytwarzania kwasu siarkowego, który może nawet zacząć działać korozyjnie na sam beton. I tutaj możemy także stosować w przypadku takich właśnie studni nasze neutralizatory aktywne, ponieważ one będą, jak sama nazwa wskazuje, aktywnie wybierać powietrze zawierające siarkowodór z tej studni, redukując jego stężenie poniżej, ale jednocześnie właśnie eliminując siarkowodór w nim występujący, nie doprowadzając do tego, że wypompowywując to powietrze z wnętrza studni, narażamy kogoś na to, że będzie miał styczność z tym siarkowodorem, który usuwamy ze studni. No i tak jak mówiliśmy, także możemy do tego rozumieć jako takie urządzenie, jako element wspierający ochronę BHP na sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z na przykład rozporządzeniem z 1993 dotyczącego bezpieczeństwa pracy na oczyszczaniu ścieków, ponieważ to rozporządzenie również mówi o pompowniach ścieków. Jest na przykład wskazane, że pompownie powinny posiadać oczywiście wentylację grawitacyjną, wywiewną, oddechową, ale także powinny być przystosowane do podłączenia tam wentylacji mechanicznej, która by pozwoliła zagwarantować 10 wymian powietrza na godzinę. I właśnie zastosowanie takiego neutralizatora aktywnego też może właśnie nam pomóc, żeby wymusić odpowiednio wysoki przepływ powietrza w danej studni, żeby móc takie parametry uzyskać. W jaki sposób nasze neutralizatory aktywne ENA działają? One są oparte o węgiel aktywny, a ściślej mówiąc węgiel aktywny impregnowany. I węgiel aktywny jest materiałem, który właśnie występuje w przypadku tych neutralizatorów w formie takiego właśnie peletu. I jakbyśmy spojrzeli na ten materiał pod właśnie mikroskopem elektronowym, tak jak widzimy tutaj po prawej, on ma formę takiej gąbczastej. Jest to materiał o niesamowicie wysokiej powierzchni w przeliczeniu na swoją masę. Tak dla przykładu 1 gram węgla aktywnego posiada powierzchnię równą połowie boiska piłkarskiego. Czyli stanowi materiał, gdzie na względnie małej, w przypadku którego względnie jego małą masę możemy wykorzystywać na zatrzymywanie bardzo dużej ilości zanieczyszczeń. I jego struktura jest taka, że właśnie widzimy, mamy kanaliki, takie szersze makropory się one nazywają, które stanowią takie drogi, którymi powietrze dostaje się do środka. I potem mamy mikropory i mezopory, które odpowiadają za zatrzymywanie fizyczne substancji tam w środku. Ale jako, że tak jak mówiliśmy, skupiamy się tutaj na siarkowodorze, który już tak naprawdę w bardzo niskich stężeniach jest wyczuwalny, wspieramy działanie tego węgla aktywnego poprzez impregnację. I to oznacza, że na dany węgiel aktywny, na tą całą właśnie jego wysoką powierzchnię nakładamy związek chemiczny, który będzie reagował ze związkiem, który chcemy usuwać z powietrza. I w tym przypadku my wykorzystujemy zasady do impregnacji naszego węgla. I wykorzystujemy je dlatego, że jak Państwo patrzą na równanie chemiczne poniżej, zasady zawierają grupę OH, która reaguje właśnie z tymi atomami siarki, o których rozmawialiśmy w przypadku siarkowodoru oraz merkaptanów. Dlatego lotne związki siarki, które właśnie często odpowiadają za odory występujące w sieciach kanalizacyjnych, one są
de facto włączane do tego złoża węglowego i tam zatrzymywane, a w przypadku samej tej reakcji tak naprawdę nawet nie dochodzi tyle do zatrzymania siarkowodoru wewnątrz samego korpusu urządzenia, co do jego w ogóle chemicznej przemiany i zatrzymania tych atomów siarki na samym węglu aktywnym. Jeżeli byśmy popatrzyli na przekrój takiego urządzenia, no to tutaj na zielono mamy zaznaczone cząsteczki gazu, które chcemy usuwać, jak na przykład właśnie siarkowodoru. Na niebieskimi strzałkami mamy narysowany kierunek przepływu powietrza, a na czarno mamy zaznaczony naszą strukturę węgla aktywnego. Czyli gaz przechodząc zaczyna zatrzymywać cząsteczki, które chcemy usuwać. Najwięcej ich zaczyna się zatrzymywać właśnie na samym początku tego złoża węglowego. I w miarę wysycania go i zajmowania wszystkich wolnych przestrzeni, no, zaczyna tak naprawdę się wyczerpywać to miejsce w tym filtrze. Tak? Czyli dopóki mamy jeszcze obszary takie jak tutaj zaznaczone, które jeszcze posiadają te wolne miejsca, to ten filtr będzie działał cały czas, tak samo. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia zalet węgla aktywnego. Ponieważ jeżeli porównamy na przykład go z biomasą, to biomasa, jak sama nazwa wskazuje, kiedy jest stosowana do dezodoryzacji, ona jest oparta o żywe organizmy, które wiadomo, one nie będą działały zawsze, każdego dnia, niezależnie od warunków tak samo. Za to węgiel aktywny, dopóki istnieje jeszcze ta część filtra, która została niewysycona, on będzie trzymał swoje parametry pracy bardzo dobrze i bardzo sprawnie, nawet niezależnie często od temperatury czy zawilgocenia. Te elementy oczywiście mają wpływ na jego pracę, ale nie są one tak radykalnie znaczące jak w przypadku biomasy. Biomasa także oczywiście będzie wymagała zapewnienia odpowiednich warunków dostępu tlenu, dostępu wody oraz też nie może bardzo wysokich stężeń siarkowodoru usuwać, ponieważ no, jest on gazem trującym i będzie on także wpływał na zatrucie naszej biomasy. Co także charakteryzuje impregnowany węgiel aktywny w porównaniu z biomasą, to jest to, że posiada większą efektywność oczyszczania tych gazów z siarkowodoru. Oraz same neutralizatory węglowe są bardzo proste w budowie, co za chwilę też Państwo zobaczą. Nie mamy tu żadnych ruchomych elementów, jak na przykład zraszacze do biomasy, które występują w biofiltrach. Teraz jeżeli chodzi o samą budowę urządzenia, to wspólnym elementem dla wszystkich typu szeregów jest rura wlotowa 250 mm z bosym końcem. Ona stanowi właśnie miejsce przyłączenia naszej, powiedzmy, studni czy pomieszczenia, które chcemy dezodoryzować z naszym neutralizatorem aktywnym. Następnie powietrze wpada do komory rozprężnej. Jej zadaniem jest rozprowadzenie powietrza niosącego właśnie to powietrze złowone w całej objętości tego neutralizatora. Mamy podpory rusztu aeracyjnego, o którym będzie za chwilę. One stanowią fizyczne jakby miejsce, które przytrzymuje tą masę naszego węgla oraz utrzymuje ruszt aeracyjny, na którym spoczywa węgiel. Mamy perforowany ruszt aeracyjny, który stanowi z jednej strony podporę tego węgla, ale także jest, tak jak wspomniałem, perforowany, czyli powietrze może przez niego swobodnie przepływać do wnętrza neutralizatora. Mamy spust kondensatu. Ona będzie istotny z dwóch powodów. Po pierwsze to dlatego, że w zależności od warunków pogodowych powietrze występujące w naczyniu, które chcemy dezodoryzować, może być różne od temperatury panującej w neutralizatorze, co może powodować skraplanie się wody w neutralizatorze. Również, tak jak popatrzylibyśmy na tą reakcję chemiczną, którą wskazywałem wcześniej, w tej reakcji chemicznej jednym z produktów ubocznych jest właśnie woda, która też powstaje w wyniku samego procesu chemicznego. Stąd właśnie, żeby nie doprowadzić do zalania z czasem tego urządzenia, mamy przewidziany spust kondensatu, po prostu raz na jakiś czas możemy go otworzyć, aby pozbyć się nadmiaru wody z urządzenia, tak żeby nie doprowadzić do zalania samego złoża węglowego. Następnie mamy komorę neutralizacji, czyli jest to właściwe miejsce, w którym znajduje się węgiel aktywny, czyli stanowi główne miejsce, gdzie zostają usuwane odory. Mamy także podstawę wentylatora, na którym właśnie spoczywa główny element wymuszający wymianę ruch powietrza, czyli nasz wentylator,
który się znajduje na jego szczycie. No i wentylator jest właśnie tym jedynym elementem ruchomym urządzenia, które powoduje wymuszenie przepływu powietrza przez całe urządzenie. I praca wentylatora jest sterowana przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-sterującej, która jest umieszczona na korpusie samego urządzenia. Także sam mechanizm pracy wygląda następująco, że dochodzi do uruchomienia wentylatora i w wyniku jego pracy powietrze, w którym jest zawarty siarkowodór, zostaje zasysane przez tą rurę dolotową do wnętrza komory rozprężnej. Następnie, jako że cały czas pracuje wentylator, to powietrze to zostaje przeciśnięte przez ruszt aeracyjny i trafia do naszego złoża węglowego, który jest w środku komory neutralizacji. Wewnątrz komory neutralizacji następuje oderwanie atomu siarki i wodoru z cząsteczki siarkowodoru i zostają one przyłączone w miejsce grupy OH na zasadzie, która jest połączona z naszym złożem węglowym, czyli de facto ta grupa SH odpowiadająca za odór zostaje wbudowana do wnętrza naszego węgla. No i powstaje sobie też jednocześnie, powstają cząsteczki wody, które przechodzą w dół złoża i trafiają z powrotem do komory rozprężnej. Następnie właśnie powietrze może poprzez ten wentylator dachowy opuścić wnętrze neutralizatora, a woda może zostać usunięta z niego przy pomocy naszego spustu kondensatu. Jeżeli chodzi o założenia projektowe, jakie mamy dla tych neutralizatorów, no to przewidzieliśmy, że będą one pracowały najczęściej w warunkach poniżej stężenia siarkowodoru wynoszącego mniej lub równo 20 ppm, czyli cząstek na milion. To urządzenie oczywiście może pracować w przypadku wyższych stężeń, ale może mieć to negatywny wpływ na długotrwałość czasu pracy złoża węglowego. Są również, każdy typoszereg jest dopasowany pod pracę w określonym przepływie nominalnym, czyli na przykład ENA250 jest skonstruowana dla przepływu nominalnego powietrza 250 m3 na godzinę. No i zakładamy, że w przypadku pracy w tych właśnie warunkach mniej niż 20 ppm i w przepływie nominalnym powietrza, jedna wymiana tego wsadu węglowego do roku powinna wystarczyć na jego ciągłą i poprawną pracę i pełną neutralizację odorów. Co też jest warte też zaznaczenia, jeżeli chodzi o same te stężenia, no to też powinniśmy jednak pamiętać, że w przypadku, jeżeli mamy 40 ppm i wyżej, no to już dochodzimy do pewnych granic, gdzie ciężko jest zagwarantować 100% dezodoryzację powietrza. To już nawet wynika po prostu z faktu, że nawet jeżeli zgodnie z idealnymi, najbardziej optymalnymi warunkami usuwamy 99,5% całego siarkowodoru, jaki przechodzi przez to urządzenie, no to i tak te 0,2 ppm już może stanowić tą dolną granicę wyczuwalności przez człowieka. Czyli na to też trzeba zwracać uwagę. Czyli one przy tych wyższych stężeniach, one także będą cały czas działały z tą wysoką sprawnością, tylko że może ona nawet nie wystarczyć, jako że siarkowodór jest wyczuwalny już w tak niskich stężeniach. Ale tak jak powiedzieliśmy, te 20 ppm to jest to, z czym będziemy się najczęściej spotykali w przypadku pompowni i obiektów kanalizacyjnych. I także chcemy zwrócić uwagę, że tak jak mówiliśmy o tym jednym roku, to pamiętajmy, że jest to zawsze pewnego rodzaju estymacja i założenie, ponieważ jest wiele czynników, które wpływają na długotrwałość pracy węgla aktywnego, czyli to może być na przykład zawilgocenie, zapylenie, może być to temperatura, czy nawet obecność innych lotnych związków siarki, jak na przykład merkaptanów, ponieważ nawet jeżeli posiadamy informacje odnośnie stężenia samego siarkowodoru, to bardzo rzadko bywa, aby eksploatatorzy sieci posiadali informacje na przykład, jak wysokie stężenie tioli lub merkaptanów właśnie występuje na ich obiektach kanalizacyjnych, więc na to też trzeba ostatecznym użytkownikom zwracać uwagę, że jest zbyt wiele czynników, żeby móc zawsze gwarantować, że tak na pewno co do dnia będzie to urządzenie pracowało tak długo.
po zasypaniu go świeżym wsadem. Jeżeli chodzi o to, co znajdzie się teraz w ofercie właśnie tych neutralizatorów aktywnych, to przewidujemy tutaj 21 typoszeregów od 20 do 1500 m3 na godzinę. I to jeżeli Państwo zwrócą uwagę, też mamy właśnie informacje poza samymi przepływami, jaki pobór mocy mniej więcej zakładamy dla tych typoszeregów i o jakim właśnie zużyciu mocy tak naprawdę mówimy i ewentualnym poziomie obciążenia akustycznego, jakie będą mogły wywoływać. Jeżeli chodzi także o sam dobór tych urządzeń i co jest dla Państwa istotnych jako właśnie między innymi projektantów i odbiorców tych urządzeń, i jeżeli by się Państwo byli zainteresowani, to w jakie obiekty możemy je dobierać oraz na co zwracać uwagę przy właśnie składaniu zapytań, w zależności od tego, jaki element infrastruktury chcielibyśmy dezodoryzować. Czyli skupimy się na studniach rozprężnych oraz studniach pompowni. Omówimy także dobór pod wymóg określonego przepływu powietrza, na przykład jeżeli mamy centralę wentylacyjną wyciągającą z danego pomieszczenia powietrze, oraz dobór neutralizatora dla pomieszczeń, jak na przykład powiedzmy hali krat w oczyszczalni ścieków. Czyli w przypadku doboru neutralizatora dla studni, no to tak jak wspomniałem, tutaj skupiamy się na tych 10 wymian powietrza na godzinę, czyli tak naprawdę z naszego punktu widzenia, żeby pomóc Państwu w doborze odpowiedniego neutralizatora dla studni rozprężnej czy to studni pompowni, jest znać objętość powietrzną takiego obiektu, czyli tak naprawdę w momencie maksymalnego wypompowania cieczy w studni i jaka jest objętość powietrza, która nam tam zostaje. Jeżeli ewentualnie tego Państwo nie znają, to warto jest chociażby przekazać pełną objętość samej studni, żebyśmy mogli mieć jakiś punkt wyjścia, bo wtedy wiemy, że na pewno nie będzie to zbyt mało. Jeżeli chodzi o dobór neutralizatora pod przepływ powietrza, no to tutaj byśmy się przede wszystkim musieli skupić na, po pierwsze, żeby wiedzieć, jak dużego przepływu, jaki wielki przepływ musimy zagwarantować minimalnie dla danego urządzenia, oraz warto by było, żebyśmy także znali samo stężenie, żebyśmy mogli się upewnić, że dane urządzenie będzie mogło odpowiednio długo pracować w tych warunkach. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, no to podobnie jak w przypadku studni, najważniejsza dla nas będzie kubatura tego pomieszczenia, czyli żebyśmy znali jego objętość powietrza występująca w danym pomieszczeniu oraz ile by Państwo potrzebowali wymian powietrza dla danego pomieszczenia. No i tak na przykład w przypadku hal krat, no to jest to zalecenie, żeby to były zagwarantowane minimum 2 wymiany powietrza na godzinę i na razie się skupiamy na tym jako na standardzie, ale oczywiście jeżeli Państwo potrzebują więcej, no to wystarczy taką informację również dla nas zawrzeć, żebyśmy mogli pomóc Państwu w doborze. Jeżeli chodzi o eksploatację tych urządzeń, no to nie wymagają one dużo od eksploatatora. Najważniejsze to jest to, o czym wspominaliśmy, że wymagają tej minimum 1 wymiany wsadu węglowego w roku. Odbywa się to poprzez zdjęcie pokrywy wentylatora, którą zaznaczaliśmy tam wcześniej, zdjęcie tej pokrywy i gdy ją właśnie po zdjęciu podstawy wentylatora mamy dostęp do już złoża węglowego, które występuje tam u góry. I może być ono wtedy usunięte pneumatycznie lub ręcznie z wnętrza neutralizatora, w zależności od tego, o jakiej wielkości neutralizatora mówimy. Po wybraniu złoża możemy dokonać tej inspekcji wnętrza neutralizatora, sprawdzić, czy nie doszło do żadnego mechanicznego uszkodzenia korpusu, czy nie doszło do przerwania siatki poaluminiowej, która leży na ruszcie aeracyjnym, która zabezpiecza neutralizator przed przedostawaniem się złoża węglowego do komory rozprężnej. Jeżeli wnętrze neutralizatora nie posiada żadnych defektów, możemy śmiało zasypać go nową, świeżą dawką węgla i zutylizować węgiel zużyty. Na co należy zwracać uwagę, to że węgiel aktywny, impregnowany, który był wykorzystywany
w oczyszczaniu gazów odlotowych, jak w tym przypadku, jest odpadem niebezpiecznym i jako taki musi on być utylizowany właśnie pod odpowiednim kodem. Poza wymianami wsadu węglowego musimy także pamiętać o dokonywaniu regularnych oględzin szafki i rozdzielnicy sterującej, ponieważ urządzenia te będą najczęściej pracowały w sąsiedztwie infrastruktury kanalizacyjnej, która, jak wiemy, wytwarza dosyć agresywne warunki pracy, czyli ważne jest, żeby sprawdzać stany styków elektroniki i wentylatora, czy nie dochodzi tutaj do ich korozji. No i także pamiętajmy o tym, żeby okresowo otwierać ten zawór kulowy do spustu kondensatu, żeby odprowadzać nadmiar wody, która może gromadzić się we wnętrzu neutralizatora, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której woda zostanie bezpośrednio zaciągana do złoża węglowego, ponieważ ona też zacznie go wysycać, tak naprawdę wpływając na jego wyczerpanie wcześniejsze. No i tak jak mówiliśmy, jeżeli chcemy dokonać wymiany takiego wsadu, no to co z punktu widzenia użytkownika jest istotne, to jest, żeby właśnie zamknąć ten wentylator, otworzyć jego wlot do niego, przedmuchać go, po przedmuchaniu otworzyć, wyjąć ten wsad węglowy stary, zużyty, dokonać oględziny, zasypać go nowym, świeżym węglem i możemy ponownie nałożyć pokrywę, ponownie uruchomić urządzenie. I w tym momencie zapraszam Państwa do zadawania pytań na naszym tutaj czacie i postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Okay. Jak często trzeba mieć wkład węglowy w antyodorowym kominku rurowym w pompowni? Tak jak zwracałem tam wcześniej uwagę, one będą się wysycały od dna do góry, tak? Czyli może paradoksalnie wtedy, nie paradoksalnie, ale tak dosyć prosto, może zbyt prosta jest to odpowiedź, ale kiedy zaczynamy czuć tak naprawdę odór? Ponieważ nie ma tak jak mówiłem, nie ma takiego momentu, nie ma takiej możliwości, żeby dokładnie zmodelować pracę jego i określić, że taki kominek będzie mógł pracować tak i tak długo, ponieważ będzie na to wpływało stężenie siarkowodoru, a to będzie zmienne w czasie podczas pracy tej studni. Będzie zależało od właśnie wilgoci powietrza, będzie zależało od zapylenia, jakie może panować. Także jedynym takim tak naprawdę indykatorem, że naprawdę należy już to wymienić, to jest to, że zaczynamy powoli czuć, że ten siarkowodór zaczyna się wydzielać z tego kominka, to znaczy, że doszło już do wypełnienia wszystkich wolnych miejsc w tym kominku i po prostu ten siarkowodór już nie może nigdzie zostać odłożony we wnętrzu tego kominka i zaczyna po prostu przechodzić do naszego powietrza. Także niestety nie ma takiej możliwości, żeby określić to dokładnie w ilości czasu. Jakie pH ma zazwyczaj kondensat odprowadzany z neutralizatora? Dokładnej wartości pH nie sprawdzaliśmy, ale będzie ono kwaśne ze względu na to, że po prostu siarka zostaje odkładana na wnętrzu tego, odkłada się na samym węglu i także może częściej się przedostawać do kondensatu. Także raczej nieco kwaśne przewidujemy. Ale nie na tyle, żebyśmy przewidywali, że zacznie on stanowić po prostu zagrożenie dla samej infrastruktury. Jaka jest przewaga zastosowania złóż węglowych nad biomasą? To tak jak wspominaliśmy wcześniej, biomasa jest oparta o żywe organizmy. Także w przypadku biomasy musimy zapewnić naszym mikroorganizmom wodę. Musimy zapewnić im powietrze. Musimy dbać, żeby warunki ich bytowania były w miarę stałe. One nie będą dobrze tolerowały zmian, na przykład w zawartości wody, powietrza w środowisku, czy wysokich nagłych wzrostów stężeń siarkowodoru. Także stabilność pracy jest lepsza w przypadku złóż węglowych.
sprawia to także, że że prostsze jest tak naprawdę samo urządzenie w eksploatacji niż biofiltr, ponieważ biofiltr będzie wymagał zraszacza na przykład, żeby zapewniać odpowiednią wilgoć. Węgiel tego nie potrzebuje. Węgiel aktywny, właśnie impregnowany alkaliami, odznacza się tym, że jest bardzo stabilnie pracuje nawet w zmiennych warunkach powietrza i wilgoci. To jest druga z tych zalet. No i trzecia jest taka, że nagłe wzrosty stężeń siarkowodoru nie powodują zakłócenia tego procesu. Czyli w przypadku biomasy nagły wzrost stężenia siarkowodoru, bo powiedzmy na przykład w studni rozprężnej nagle doszło do bardzo wysokiego skoku stężenia siarkowodoru, no to nie zatruje to naszego węgla aktywnego. On pewnie ten wystrzał siarkowodoru sprawi, że on nagle szybciej zacznie się wysycać, ale nadal będzie prowadził proces dezodoryzacji, podczas gdy wysokie stężenie siarkowodoru może doprowadzić do zatrucia mikroorganizmów zasiedlających biomasę i do zatrzymania procesu dezodoryzacji przy dostawaniu się tego biogazu. Czy należy zapewnić jakiś dodatkowy dopływ powietrza do kanału przy zastosowaniu neutralizatora do studni rozprężnych? Czy wystarczy tylko dopływ poprzez otwory włazów kanałowych? Nie, tutaj nie potrzebujemy dodatkowego dopływu powietrza. Wlot jest tylko jeden do urządzenia, także przewidujemy, że to powinno tak naprawdę nam wystarczyć, żeby po prostu się poprzez ten nasz bosy koniec 250 mm wpiąć do korpusu naszego urządzenia. Czy w tłoczniach istnieje konieczność stosowania rozwiązań antyodorowych? Niekoniecznie neutralizatorów aktywnych, takich jakich my tutaj mówiliśmy, ale nadal występuje tam komora, w której gromadzone są ścieki i w momencie jej opróżniania i napełnienia dochodzi tak naprawdę do odpowietrzenia tej komory. Także warto takie urządzenia jak tłocznia powinno także posiadać swój właśnie filtr, chociażby kominkowy, który będzie neutralizował te powietrze, które będzie właśnie się wydostawać w czasie odpowietrzania wnętrza tłoczni. Od czego zależy dobór neutralizatora ENA? Tak jak wspominałem wcześniej, to tak naprawdę mocno zależy od tego, w jakim typie obiektu chcemy go zastosować. Jeżeli chcemy na przykład zastosować go w studniach takich jak tłocznia, pompownia, no to powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na objętość powietrzną tej tłoczni, żeby zapewnić, nie tłoczni, tylko pompowni, żeby zapewnić odpowiednią ilość wymian powietrza. W przypadku pomieszczeń, no to ważne jest, żeby jak w przypadku pompowni znać kubaturę i podać, jaką ilością wymian powietrza jesteśmy zainteresowani dla danego pomieszczenia. W przypadku, jeżeli jest to instalowane pod na przykład centralę wentylacyjną, to musimy też wiedzieć, jaki przepływ musimy zagwarantować dla danego obiektu, jeżeli taki wymóg istnieje, na przykład żeby było wyciągane i wyprowadzane na zewnątrz pomieszczenia powiedzmy 5000 m3. No, w tym przypadku no 5000 to jest przesadne, nie mamy tak dużo, ale załóżmy 500 m3 na godzinę. Tak? Informacją, która zawsze jest bardzo cenna i jeżeli posiadamy do niej dostęp, to warto ją zawsze przekazać, to jest jakie stężenie siarkowodoru tak naprawdę występuje w powietrzu, które chcemy usuwać. Ponieważ to także pomaga w doborze ilości wsadu węglowego poza samym tak naprawdę przepływem powietrza. I dobrze, jeżeli nie ma więcej pytań, no to zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety związanej właśnie z samą prezentacją. Jeżeli po jakimś czasie po trwaniu webinaru przyjdą do Państwa jeszcze do głowy jakieś pytania związane właśnie z działaniem systemów antyodorowych, to także zapraszamy do kontaktu z Ecolunicon. Na pewno znajdzie się któryś z przedstawicieli firmy, który pomoże Państwu w wyjaśnieniu wszystkich ewentualnych pytań, jakie mogli Państwo mieć dotyczące naszych produktów. Także zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i właśnie korzystania z naszych urządzeń antyodorowych w przyszłości. Dziękuję bardzo za uwagę.